Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy do naszej przygody w świecie This War of Mine Final Cut. Moi drodzy, ostatnio dzień 27 zakończyliśmy wyprawą na lotnisko podczas zimy, gdzie podczas pierwszej wizyty w tym miejscu nie zbadaliśmy budynku, który znajduje się na prawym końcu tejże planszy, w którym czyhało na nas niebezpieczeństwo. Było tam 2 żołnierzy. Jednak wysłaliśmy tam Romana ze strzelbą i kilkoma nabojami standardowo i Roman się nie patyczkował, po prostu wbiegł i pozbył się żołnierzy tak jak trzeba było to zrobić. Udało się tego dokonać szybko. Mieliśmy też ze sobą wytrych, ponieważ była tam jedna zamknięta szafka, w której znaleźliśmy niestety jedynie zepsutą strzelbę, także można po części powiedzieć, że wytrych został zmarnowany. Tak czy inaczej udało się stamtąd przynieść nieco jedzenia, nawet jakąś część elektryczną znalazłem, a zdawało się, że tylko jednej potrzebowałem, żeby ulepszyć nasze stanowisko zielarskie, więc tym zajmiemy się dzisiaj. I myślę, że jesteśmy na całkiem niezłej drodze, by zbierać już materiały na ostatnią konstrukcję, czyli na ogródek warzywny, zielnik, który moglibyśmy postawić sobie w schronieniu i to jest chyba ostatnia konstrukcja, której jeszcze nie mamy wykonanej. Więc w ramach takiej pseudokompletności możemy spróbować to zrobić. Może tym razem ktoś się rozchoruje, może tym razem ktoś nas napadnie, bo ostatnio jest zbyt dobrze i ja się tego trochę obawiam. Tymczasem, nie przedłużając już, rozpocznijmy dzień 28. Znowu bez ataku, znowu bez choroby, znowu bez ran, znowu bez niczego. Mam ochotę zrestartować grę i ładować ją tak długo, aż w końcu coś się stanie. No ale nic, zobaczcie co udało nam się przynieść. 14 sztuk amunicji, dopiero co przehandlowaliśmy trochę, a tu już mamy na powrót trochę więcej. 2 karabiny szturmowe, które zdobył Roman, znowu na handel. 2 sztuki mięsa, konserwę zostawiłem na rzecz części elektrycznych i 5 warzyw, które zapewnią nam 5 podwójnych posiłków, 9 sztuk wody. No jest to bogactwo, trzeba przyznać. Tymczasem rozpocznijmy dzień standardowo. Romana oczywiście wyślemy do spania. Dziś wszyscy będą musieli sobie zjeść, może z wyjątkiem Iskry, bo to jest drugi dzień, kiedy są głodni, więc Swetę możemy wysłać do gotowania. Natomiast Christos przez całą noc czuwał, więc jeśli Iskra nie musi z nim porozmawiać, a nie musi, to wyślemy go do spania. Ach, to Sweta chce gotować? Dobrze. 4 posiłki będą mi potrzebne. Tak, 8 sztuk wody, 2 sztuki mięsa, 2 sztuki warzyw, 2 sztuki opału. Te pułapki coś chyba od 2 dni nie chcą się złapać. Skoro widziałem, że Iskra jednak chce porozmawiać, więc wyślemy Christo do Iskry i przy okazji sprawdzimy jego biografię, bo zauważyłem, że się zaktualizowała. Wspomnienia. Pewnego dnia przyszli żołnierze i kazali nam się wynosić. Dali wszystkim 2 minuty na ewakuację, po czym wrzucili do środka granaty. Podejrzanych o pomoc rebeliantom rozstrzeliwano na miejscu. Pozwolili nam odejść, bo Iskra miała tylko mnie. Można powiedzieć, że uchował się dzięki dziecku. O, no okej, udało się im porozmawiać. Dobra, widzę, że jest tyle, co wspomniałem o pułapce i coś się w nią złapało, więc zaraz się tam wybierzemy i sprawdzimy, cóż to takiego. O, 2 pułapki, bardzo proszę. Dobra, Sweta, zjedz sobie w takim razie. Christo też sobie zje, jak tylko Sweta skończy. Czyli teraz. Sweta pójdzie się zająć tymi pułapkami. Iskrę zostawimy w spokoju, niech się dziewczyna bawi. Christo zjadł, więc może się wybrać do spania. A Roman jak się wyśpi, to też sobie zje i wszyscy będą zadowoleni. Tymczasem skupmy się na Swecie. Ona jak zajmie się pułapkami, to wróci do kręcenia fajek. Trzeba je skończyć czym prędzej. Zakładamy nawóz oczywiście, żeby było za darmo. Tak, trzeba je skończyć czym prędzej, bo zdaje się, że dzisiaj będziemy w stanie sobie już ulepszyć to stanowisko. Chyba że zabraknie mi drewna, tego nie wiem. W tej chwili drewna mamy ile? 23 sztuki, jest szansa, że ulepszenie kosztowało 30 albo przynajmniej 25, więc możliwe, że znowu tego dzisiaj nie zrobię. Ale jesteśmy już na dobrej drodze, bo mamy 4 części elektryczne i mamy moździerz, więc te najtrudniejsze do zdobycia już posiadamy. Musimy dorzucić opału, bo znowu temperatura nam spadła. A zaraz potem wysyłamy Swetę do pracy przy kręceniu papierosów.
Okej, ile nam ich tutaj zostało, powiedzcie mi. Taką sporą partię chyba robiłem. 20 na 20 w sam raz. To od razu sobie sprawdzimy, jak stoimy z ulepszeniem. Tak, 30 sztuk drewna, tylko tego nam brakuje. No nic, w takim razie dzisiaj tego niestety nie ulepszymy. Zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić. Skoro tak, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak znowu zrobić sobie trochę fajek. Niech będzie 8. Mamy w tej chwili 64 papierosy, więc Romanowi chyba wystarczy tego dopalenia do samego końca rozgrywki, natomiast my będziemy mogli trochę też przeznaczyć na handel. W gruncie rzeczy to moglibyśmy zacząć handlować jedzeniem, bo mamy 46 sztuk jedzenia. Ja nie wiem, jak mam to określić. To jest niesamowite. Okej, Roman się wyspał, a nie, to Christo się wyspał. Skoro Christo się wyspał, to nie ma dosłownie nic do roboty, więc może sobie usiąść. Natomiast Roman się wyspał, w związku z tym on sobie zje, bo to jest to czego mu brakowało. Iskra poszła się bawić z bałwanem? Tak. Dobrze, i żeby nie tracić czasu, bo to nie o to chodzi, że potrzebujemy tego na gwałt, to możemy pozbierać trochę śniegu. Nawet jeśli go nie wykorzystamy, to on po prostu będzie zalegał w naszym ekwipunku już nawet po tym, jak skończy się zima. Wtedy go już chyba nawet nie można roztopić, on po prostu jest. I chyba nawet nie da się go przehandlować, jeśli dobrze pamiętam. Tak czy inaczej, niech sobie zbiera ten śnieg. Być może go wykorzystamy, być może nie. Mówi się zwyczajnie, trudno. Sweta skończyła robić te 8 papierosów, może dorzucić do piecyka. I właściwie trochę już nie mamy się czym zająć. Sprawdzę, ile będzie mi rzeczy potrzebnych do tego ogródka, warzywnego, który można zbudować, ale zdaje się, że on jest cholernie drogi. Ogródek ziołowy. Tak. 30 części, 30 drobiazgów, 30 drewna. Mamy 33 części. Kiedy to się uzbierało? Jezus. O matko. Dobra, już chyba nie warto tego zbierać, jak gdzieś to napotkam. Po prostu. Ale bogactwo. Krezusi normalnie. Dobra, 30 drobiazgów, 30 drewna, więc razem na ulepszenie ogródka, na ulepszenie zielarni i na zbudowanie ogródka potrzebujemy po 60 i tego, i tego. W porządku, no jest jak jest. To nie są tanie rzeczy. Będzie trzeba znowu ograbić Franco ze wszystkiego. A dziś, moi drodzy, wybierzemy się do kościoła Maryi Panny, w którym już nie byliśmy od bardzo dawna. I tam postaramy się odwiedzić część, której też do tej pory nie odwiedziliśmy. Nie jestem przypadkiem pewien, czy tam mi nie będzie potrzebna piła. Zrobię ją tak na wszelki wypadek i zabiorę ze sobą. Mogłaby tam być potrzebna łopata, ale nie wiem, czy będziemy jej używać. Możemy też naprawić pistolet, który mamy zepsuty, ale raczej na razie nie będę tego robił. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast piłę sobie wykonam. Wytrychu chyba nie będę ze sobą brał. Będę liczył na to, że nie będzie potrzebny zwyczajnie, ale piła tam chyba była potrzebna. Okej. Niech zatem tak zostanie. I dosłownie nie mamy co już teraz zrobić, więc chyba po prostu zakończę ten dzień. Ten odcinek będzie nieco krótszy, zdaje się. Ale z pustego nie naleję. Więc... Nie, wiecie co? Nie zakończę. Zrobię krótkie przejście, głównie dlatego, że chcę po prostu poczekać do końca, żeby dorzucić tyle opału, ile będzie potrzebny przed samym końcem dnia. Nie chcę ryzykować choroby. Ja wiem, że fajnie by było, jakby się rozchorowali, ale mimo wszystko, jeśli jestem w stanie im zapewnić jako takie ciepło, to o to się postaramy. Tak. O to się postaramy. Nie wiem, czy nie zabiorę ze sobą dzisiaj siekiery i nie porąbię potencjalnych mebli, żeby przynieść nieco opału, bo drewno to jedno, ale mogę przynieść ze sobą, w to samo miejsce mogę włożyć 2 sztuki drewna i 4 sztuki opału, więc wolę porąbać meble i wziąć 4 sztuki opału, a drewnem tylko dopchać to, co będzie mi potrzebne w gruncie rzeczy. Więc tak, widzimy się za chwilkę. No dobrze, zbliżamy się powolutku do końca dnia. Z tego co widziałem, po pewnym momencie temperatura mi podskoczyła do plus 18 stopni, a to znaczy, że chyba powolutku zbliżamy się do końca zimy. Tak czy inaczej, chyba nie dam rady już więcej dorzucić. Mamy 6, czyli maksymalną ilość opałów w tej chwili w piecyku. Tak jest, i kończy się dzień. A zatem, na poszukiwania dzisiaj wysyłamy Christo.
W domu będzie czuwał Roman, a Sweta i Iskra będą spały w łóżku. Wybieramy się, tak jak wspomniałem, do kościoła Maryi Panny. Zatem przygotowujemy się, mamy Christo i tak jak mówiłem, wezmę ze sobą piłę na pewno. Nie będę... Mogłaby tam być potrzebna łopata, ale chyba sobie ją odpuszczę. A może nie? Znaczy, inaczej, na pewno jest tam potrzebna łopata, jeśli chcemy przeszukać podziemia. A dobra, może weźmy, przeszukajmy. I tak łopaty nie używaliśmy już od bardzo długiego czasu, więc odświeżmy tę zawartość, że tak powiem. Czy coś jeszcze? Nie będziemy tam walczyć. Siekierę miałem wziąć. Tak, siekierę miałem wziąć. Dobrze. Więc tak zrobimy. Nawet jeśli nie poprzynosimy tych rzeczy, które odkryjemy przy pomocy łopaty, to na przyszłość, gdy będziemy się tam chcieli wybrać, to wszystko już będzie oczyszczone i po prostu będziemy mogli wziąć to, co będzie nam potrzebne. Możemy tam handlować, ale w gruncie rzeczy nie wiem, czy jest taka potrzeba, bo i tak przyniesiemy stamtąd pełen ekwipunek potrzebnych nam rzeczy, prawdopodobnie przynajmniej. Więc no tak, pójdziemy z takim zestawem. Okej, trochę mi się ekran przesunął, ale jesteśmy tu, gdzie mamy być. Możemy zerknąć na tę kubkę, którą mamy po drodze, chociaż raczej nic tutaj nie znajdziemy. Te całe podziemia, które tutaj widzimy... O, drewno odpuszczam. O, możemy rąbać ławki kościelne przy pomocy siekiery. Te całe podziemia, które tutaj widzimy, to jest schronisko dla ludzi bezdomnych i tych szukających schronienia. Zatem tutaj jest ksiądz, który możemy handlować. Swoją drogą sprawdźmy, co on ma na handel, bo nawet nie jestem pewien. O, wszystko, co potencjalnie byłoby nam potrzebne. Ale nie przyszliśmy tu handlować, tylko raczej zbierać rzeczy. Więc tutaj na dół możemy sobie zejść. Ja pewnie już o tym kiedyś mówiłem, ale tutaj wejść nie możemy. To jest strefa, która jest off limits, że tak powiem. Nie można tam wchodzić bez zwrócenia na siebie uwagi. To jest po prostu miejsce zastrzeżone. Tam ludzie szukają swojego schronienia i nie będziemy im przeszkadzać. Tutaj można się przepiłować, ale nie trzeba, bo można tam wejść od strony domku. To jest tylko taki skrót, gdybyśmy chcieli skorzystać i właśnie tutaj będzie potrzebna ta łopata, o której mówiłem. To już czytaliśmy kiedyś, to jest informacja o pogrzebanym tutaj piesku. Do domku możemy wejść zupełnie spokojnie. Powinien tutaj być tylko jeden mężczyzna, który zupełnie tak jak my po prostu rozgląda się za jakimiś cennymi przedmiotami. I zaczniemy sobie od przekopywania tych rzeczy tutaj, żebyśmy sobie to już odsłonili i żebyśmy mieli to z głowy. Właśnie o tym mówiłem, że prawdopodobnie nie pozbieramy tych rzeczy, które tutaj są. Tutaj będą drobiazgi i drewno, tak przynajmniej przypuszczam, ale gdybyśmy kiedyś ich potrzebowali, to odblokujemy sobie już drogę i będziemy mieli swobodne przejście w przyszłości najzwyczajniej. Rzućmy okiem. Tak, drobiazgi i drewno. Drewno będzie nam potrzebne, bo potrzebujemy go do ulepszenia tego stanowiska zielarskiego, o którym mówiłem, ale będzie nam potrzebne w ograniczonej ilości. Więc większość miejsca w plecaku pewnie zajmie mi opał. Chciałbym mieć go zapewnionego, tak żeby w zimie nie musieć się już tym martwić. Trochę dzisiaj wieje, mówi kolega tam obok. 8 sztuk drewna powinno mi wystarczyć. Dobra, wezmę 10, bo piłę zużyjemy. Łopata się niestety nie zużyje. Ale tak, 8 sztuk drewna powinno mi wystarczyć, bo chyba wychodząc mieliśmy 23. Tak, tutaj są kolejne drobiazgi drewno, więc samymi tymi 3 kubkami jesteśmy sobie w stanie zapełnić cały plecak materiałami w gruncie rzeczy, gdybyśmy potrzebowali tutaj kiedyś wrócić. Zdaje się, że miałem 23 sztuki drewna, więc jeśli przyniosę ze sobą nawet 8, a mam w tej chwili 10, to będziemy w stanie ulepszyć stanowisko zielarskie. Tu jest ten mężczyzna, o którym mówiłem, ale on ma broń przy sobie, to prawda, natomiast no nie jest agresywny, on po prostu przeszukuje sobie to miejsce. Może gdybyśmy spróbowali pozbyć się tej łopaty, to udostępnilibyśmy sobie jedno miejsce dodatkowo w plecaku, ale chyba nawet nie ma tu aż tyle gruzu, żeby aż tak bardzo ją zużyć. Mamy jeszcze połowę paska wytrzymałości do zużycia, a to bardzo dużo. My tę łopatę mamy od samego początku gry. Tytoń domowej roboty i liście tytoniu to jest coś, czego mamy w tej chwili dość dużo. Zobaczę, być może po to wrócę. Części elektrycznych już raczej teraz nie będziemy potrzebować. Gdybyśmy chcieli ulepszyć
stanowisko, ten ogród ziołowy, który chcemy zbudować, to pewnie będą potrzebne, bo będzie tam potrzebna lampa, jeśli się nie mylę, a żeby zbudować lampę potrzebne jest właśnie 4 części elektryczne, podobnie jak w przypadku moździerza i termometru, tak, czy tam grzejnika. Więc wezmę to, ale być może to zamienię. Widzieliśmy, że mamy 33 części, czy w tej chwili już chyba 30 zwykłe, więc tych już nie musimy ich zupełnie zbierać. One były dla nas bardzo cenne na samym początku, ale teraz już mamy ich tyle, że nie musimy się zupełnie tym przejmować. Tutaj jest kolejne miejsce do przekopania, więc możemy się tym zająć. Tu gdzieś u góry chyba była ta krata do przypiłowania. Tak, u samej góry. Za chwilę sobie tam pójdziemy, żeby zrobić to czym prędzej, żeby mieć pewność, że uda nam się skończyć przed czasem. Tu jest coś do porąbania i sobie to porąbiemy. Wyciągniemy z tego opał. Tędy, ciekawi mnie, czy tędy da się wyjść, bo nie pamiętam. Jeśli się da, to fajnie, bo zwiększymy sobie czas, który możemy poświęcić na przeszukiwanie. Części elektryczne biorę oczywiście. O, mamy opał, to jest to, co porąbaliśmy teraz. Drewna nie biorę, bo mamy już go sporo, zwykłe części też nie, kawa nam niepotrzebna. Nawóz to jest darmowa przynęta, ale a biorąc pod uwagę, ile mamy jedzenia, to chyba nie ma sensu się o to jakoś bardzo spinać. Zobaczmy, co mamy tutaj. Tutaj chyba możemy coś jeszcze rozkopać. Nie, to nie tu. Okej, dobra, to idziemy w takim razie do tego mężczyzny. Możemy się upewnić tylko, że on nie jest agresywny. O, nie bój się, ja się tylko rozglądam. No właśnie. I mamy tu wyjście, więc kupiliśmy sobie nieco czasu na przeszukiwanie, skoro możemy tędy wyjść. I tu mamy tę piłę właśnie, znaczy tu mamy tę kratę do przepiłowania. Właśnie po to wziąłem piłę. Zastanawiam się, co znajdziemy w tym pomieszczeniu. Być może będzie to coś bardzo cennego, być może zupełnie nie. Tak czy inaczej, odblokujemy sobie to na przyszłość. Ja wiem, że wiele razy mówię o odblokowywaniu na przyszłość, a właściwie nigdy tego nie wykorzystuję, przynajmniej jeszcze. Natomiast no, może to się przydać, może nie. Lepiej, better be safe than sorry. I po prostu tyle. Lepiej dmuchać na zimne. O, może w ten sposób to powiem. Kolejny nawóz, więc moglibyśmy wynieść 2. Kolejne części, które są nam niepotrzebne i liść tytoniu. Zebraliśmy bandaż. Bandaż zawsze warto mieć. Choć w tej chwili będziemy mieli już chyba 4 albo 5, więc nie boję się o to, że nam ich zabraknie. Ale może ktoś przyjdzie po pomoc. A, zepsuty pistolet, to nic dla nas. Może ktoś przyjdzie po pomoc i wtedy będzie to potrzebne. Może udałoby się też porąbać tyle mebli, żeby zużyć tę siekierę do końca. Wtedy zyskalibyśmy nieco miejsca w ekwipunku. Opału mamy w tej chwili 10 sztuk, tu jest dużo sztuk drewna. Porąbiemy jeszcze kilka rzeczy. Być może coś zostawię na rzecz tego opału. Zobaczmy, co uda się ugrać. Okazuje się, że odcinek... no tak, to już wcześniej widziałem. Okazuje się, że odcinek jednak nie będzie ukrócony, bo ile nam zajmuje przeszukanie tego miejsca. Chyba jednak zrezygnuję z tego drewna na rzecz opału. Wydaje mi się, że 8 mi wystarczy, żeby ulepszyć ten ogródek ziołowy. Więc jeszcze 2 sztuki opału spokojnie będę w stanie uzyskać. O, tutaj mamy coś do porąbania. Sprawdźmy. Ok, jeszcze 2 sztuki opału mamy 16 sztuk opału, więc bardzo dużo i dużo, 8 sztuk drewna, 16 sztuk opału, 3 części elektryczne i bandaże. No, to są nasze narzędzia, które ze sobą przynieśliśmy i raczej nie damy rady ich zużyć. Choćbyśmy się starali, to chyba się nie uda. O, tu jest coś do przekopania. No to jeszcze możemy sobie odblokować na przyszłość, chociaż raczej nam to nie będzie potrzebne. Widzimy, że wykorzystamy praktycznie całą noc. No i dobrze. Warto jest wykorzystywać czas do maksimum. Zwykła efektywność. To też sobie porąbiemy na przyszłość. Jeśli będę tutaj czegoś kiedyś szukał, to będzie w sam raz. Mamy pół godziny do wyjścia, więc w sam raz się ze wszystkim wyrobiliśmy. Sprawdzę tylko, ile tego opału tutaj było. A, kolejne 2 sztuki, kolejne drewna. A tutaj co było? O, część elektryczna. Akurat 4. część elektryczna. Dobrze, że to sprawdziłem. W sam raz na termometr, choć pewnie do samego ulepszenia będą potrzebne jeszcze 4. Zupełnie jak w przypadku zielarni. No dobra, teraz już po prostu biegniemy prosto do wyjścia, bo już nie ma czasu.
Zostało nam raptem 20 minut. Ale Christo spokojnie i bezpiecznie wróci sobie do domu, a ja już mogę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za towarzystwo przy tym odcinku i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak było i podoba Wam się to, co robię na moim kanale, a jeszcze go nie subskrybujecie, to oczywiście gorąco do tego zachęcam. Zachęcam też, by zostawić łapkę w górę pod tym konkretnym odcinkiem, bo bardzo mi to pomoże i by rozejrzeć się po kanale, bo być może inne playlisty również przypadną Wam do gustu. A tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.